Witajcie w Lore by Daylight, serii, w której demony przeszłości budzą się na nowo. Dziś zagłębimy się w umysł Alberta Weskera, człowieka, który zapragnął stać się Bogiem, z pozoru naukowiec, w rzeczywistości bezlitosny manipulator i perfekcyjny złoczyńca. Jak narodziła się ta legenda? Jak zginął? I dlaczego jego cień wciąż unosi się nad światem? Wszystko zaczęło się od cichego koszmaru. Projekt Wesker. Umbrella Corporation postanowiła stworzyć nową rasę władców. Z setek dzieci wybrano garstkę genetycznie ulepszonych, wychowanych w zimnie, dyscyplinie i tajemnicy. Albert był ich perełką, wybitny intelekt, nieludzka precyzja, kompletny brak empatii. Zamiast być pionkiem, stanowił rozgrywać własną partię. Bo Wesker nie chciał służyć, on chciał rządzić. Lata później Wesker stał się twarzą Umbrelli. Najpierw naukowiec, potem dowódca elitarnego oddziału STARS. Gdy jego drużyna ruszyła do rezydencji Spencerów, nie wiedzieli, że są tylko królikami doświadczalnymi. Wesker zaplanował wszystko. Zdradził swoich ludzi, uruchomił Tyranta, bioorganicznego potwora. Był gotów zginąć, by odrodzić się silniejszy. I dokładnie to zrobił. Eksperymentalny wirus nie tylko go ocalił, uczynił z niego coś nowego. Ruchy szybsze niż błysk, oczy przenikające mrok, siła łamiąca ciało jak zapałki. Albert Wesker był teraz ponad ludźmi i ponad prawem. Zerwał się z łańcucha Umbrelli i zniknął. Powrócił jako duch, cień, który w milczeniu steruje światem, a jego plan? Ewolucja przez eksterminację. Za kulisami każdej tragedii stał on, podsycał chaos, rozwijał nowe wirusy, manipulował innymi jak piątkami. Ada, Excela, William. Wszyscy tańczyli do jego melodii. To już nie była gra w szachy. Wesker planował globalną selekcję. Przetrwają tylko najsilniejsi, reszta zostanie oczyszczona wirusem. Wszystko osiąga punkt kulminacyjny w piątej odsłonie Residenta Evil. Wesker planuje rozpętać globalną apokalipsę. Jego dawny wróg, Chris, staje mu na drodze. Po serii brutalnych starć, Wesker zażywa zbyt dużą dawkę wirusa i mutuje w potwora. Jego ciało pęka, rozrasta się, traci ludzką formę, ale wciąż walczy. Ostatecznie w płonącym wulkanie Chris i Sheva wystrzeliwują w niego rakiety. Wesker tonie w ogniu i milknie. Ale czy na pewno? Nie całkiem, bo z popiołów pozostało coś więcej niż sam popiół. Jake Miller, jego syn, z tą samą krwią, ale inną drogą. Świat nie zapomniał o Weskerze, bo jego idee nie umarły. Wirusy, projekty, laboratoria. Jego dziedzictwo trwa. Resident Evil, śmierć to tylko tymczasowa przerwa. W uniwersum mgły Dead by Daylight Wesker przybiera imię Mastermind. Jego umiejętnością specjalną jest brutalny skok, napędzany pasożytniczym wirusem. Rzuca się do przodu z zawrotną prędkością. Jeśli złapie ocalałego, roztrzaskuje go o ścianę lub wyrzuca z impetem. Zainfekowani gracze poruszają się wolniej i potrzebują specjalnego sprayu, aby oczyścić ciało. To kontrola, to presja, to po prostu czysta dominacja. Sam Wesker w grze może pochwalić się zasięgiem terroru w wysokości 40 metrów oraz tymi 3 perkami. Wesker sam w sobie dzięki podwójnemu dashowi jest bardzo mobilnym killerem, przez co wywołuje presję już na starcie meczu. Jednym z jego największych atutów jest możliwość przeskoczenia okna czy też palety, a na addonie szybkiego zniszczenia tej palety. Wesker sam sobie bardzo przypomina Nurskę, z tym, że w przeciwieństwie do niej nie może się teleportować przez ściany. Wesker sam w sobie jest bardzo prostym killerem, z tym, że jest bardzo ciężki do wymasterowania.
Jego największym minusem jest to, że nie ma takiego typowego one-shota, jak w przypadku Baby i po prostu nie powali ocalałego na przysłowiowego jednego strzała. Zalecanymi dla niego perkami przeze mnie samego są Spirit Fury, Scorchhook, Nowhere to Hide czy też Gift of Pain oraz Endurance. To był pierwszy rozdział nowej serii Lore by Daylight. Jeśli chcecie poznać ukryte historie tych, którzy trafili w szpony Entity, zostań z nami. Co tydzień nowa postać, nowa tajemnica, nowa ciemność. A ty możesz wybrać, kto będzie następny. Napisz w komentarzu, kto najbardziej przeraża cię w Dead by Daylight. Nie każda ciemność kryje się prosto w cieniu. Czasem patrzy ci prosto, głęboko w oczy, przez swoje czarne okulary. Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world, I'm saving it.